Cześć kochani, znowu Janusz Dąbrowski, Barwy Zdrowia, kanał poświęcony szerokiej promocji zdrowia, zdrowia cielesnego, zdrowia psychicznego. Jednego, drugiego nie można odłączyć kompletnie. Wszystkie czynniki różnego rodzaju oddziałują na nas albo pozytywnie, albo negatywnie, a więc żywienie, a więc dzisiaj bardzo nędzne to żywienie, odżywianie, a nie mamy odżywiania, tylko mamy do czynienia z procesem jedzenia, więc pytanie, co my jemy, jaką żywność a żywność, jakie produkty, które nam się oferuje do jedzenia, zjadamy, co one powodują, czy wzmacniają organizm, czy są dobre dla organizmu, czy też nie. I w związku z tym, a zdecydowanie nie, to zupełnie zrozumiałe, przecież cały czas o tym mówimy, a więc jest potrzeba dożywiania organizmu, czyli stosowanie suplementacji, której celem będzie oczyszczanie organizmu, detoks i dożywianie komórek. Cały czas powtarzam, że każda nasza komórka potrzebuje dziennie około 79-90 składników pokarmowych plus wodę plus tlen. Powinniśmy pić czystą wodę, nisko mineralizowaną, najlepiej strukturalną, czyli o tak zwanej strukturze lodopodobnej, heksagonalnej, żywej wodzie, znaczy pić żywą wodę. Dobrze byłoby, że to była woda alkaliczna, oczywiście, o wysokim ujemnym potencjale redoks, czyli świetnie neutralizująca wolne rodniki, dzięki obecności tak zwanego wodoru atomowego. Żebyśmy, słuchajcie, stosowali różnego rodzaju urządzenia do terapii polami magnetycznymi, żebyśmy preferowali pozytywne spojrzenie, podejście do świata, a nie tylko kwękanie, ciągle pisali czarne scenariusze, które w większości tak trafią do kosza i tylko kwękali, ciągle narzekali, że to coś nie tak, tam coś nie tak i takie gęganie niepotrzebne, które osłabia twórcę tego gęgania, tego gęgacza i innych przy okazji wkurza niejednokrotnie po prostu i tak dalej. Żebyśmy uprawiali sport, troszeczkę ruchu. W jednym z naszej audycji mówiłem o polach magnetycznych, o związkach fizyki z biologią i mówiłem o osiągnięciach na przykład pewnego fizyka japońskiego i lekarza japońskiego, którzy współpracowali ze sobą. Sięgnijcie do tej audycji. Będziecie wiedzieli, o kogo chodzi. Pokazywałem ich po prostu oblicza. A więc działa to przeciwko osteoporozie. Po prostu ruch to zdrowie i nam nie ma o czym mówić. O czym dzisiaj? Posłuchajcie. Tydzień temu zamieściłem audycję o tym, jakie niebezpieczeństwa napotykają kosmonauci, astronauci w kosmosie. Mówiłem o tym, że już są systemy wytwarzane przez agencje kosmiczne, wszystkich tych ludzi, wszystkie te agencje, którzy wysyłają ludzi w kosmos, a więc chodzi o urządzenia, które mają po prostu dożywiać organizmy kosmonautów specjalnie generowanymi polami elektromagnetycznymi, te o pasmach terapeutycznych, dlatego że jest brak energii magnetycznej w kosmosie. Jest, można powiedzieć, próżnia kosmiczna, czyli mamy do czynienia z polami tak zwanymi hypomagnetycznymi. Hypo to znaczy o bardzo niskim natężeniu, poniżej 5 mikrotesli, kiedy organizm nas przystosowany jest do pola geomagnetycznego, czyli pola Ziemi, o przeciętnym natężeniu około 50 mikrotesli. Tak było od miliardów lat, tak żeśmy ewoluowali jako gatunek, tak ewoluowały rośliny, zwierzęta, wszystkie istoty, jakie po prostu żyją. I nagły brak tego pola magnetycznego powoduje rozregulowanie, brak możliwości sterowania procesami różnego rodzaju. A jesteśmy bioelektroniczni przecież. Powtarzam to ciągle z okazji tematów związanych z elektromagnetyzmem, z bioelektromagnetyzmem. I dzisiaj powiemy sobie, jakie jeszcze inne niebezpieczeństwa rodzi, rodzą skutki braku osłabienia w ogóle pola magnetycznego Ziemi. Znowu postaram się przeczytać pewne fragmenty z tej mojej książki,
Magnetostymulacja, magnetorelaksacja, czyli jak suplementować organizm polami magnetycznymi. To jest takie potężne kompendium. Powiem, no nie może nieskromnie to zabrzmi, ale to jest w zasadzie jedyna książka w Europie, a w gruncie rzeczy chyba na świecie, która w taki sposób traktuje, naprawdę poważnie, bo ja wiem, o czym mówię, bo po prostu znam literaturę światową, europejską tym bardziej. Powiedzmy, no, szukałem ogromnej wiedzy, jest masa prac naukowych na ten temat, na tematy związane z tym biomagnetyzmem, natomiast nie ma literatury tak zwanej popularno-naukowej szeroko. Znaczy czegoś, co można po prostu w prosty sposób przyswoić. I naprawdę, więc wybaczcie mi to może ten brak skromności, ale po prostu no nie ma sensu, żebyś sztucznie, że tak powiem, zaniżał wartość tego, co otrzymałem, bo ta wiedza to nie jest moja wiedza, kochani. Ja nie mam instytutów naukowych. Ta wiedza została mi dana, zostały dane mi w darze wszelkie możliwości, zdolności do przetworzenia tego materiału, napisania. No sam z siebie bym chyba pewnie nic nie zrobił. Wszystko, każdy nasz talent, wasze talenty również zostały wam dane i każdy z nas może się dzielić z innymi owocami tych talentów. Jeden jest bardzo dobrym muzykiem, świetnie kupuje jego płyty, jego jakieś produkcje. Inny jest świetnym filmowcem, inny jeszcze aktorem. Oglądamy, dzięki Bogu, płacimy za bilety i idziemy oglądać filmy, oglądać spektakle teatralne i tak dalej. Ktoś pisze kapitalne książki, ja też kupuję książki innych autorów, czytam z podziwem i tak dalej, i tak dalej. Ktoś produkuje wspaniałą, zdrową żywność. No więc też będę, niezależnie od tego, że sam jestem takim mikro czy nanoproducentem, bo mam własny foliak, własny ogród i tam uprawiam swoje warzywa, to po prostu kupuję często żywność wysokiej klasy. No właśnie, są suplementy diety, też kupuję. Regularnie od kilkudziesięciu lat to stosuję. Akurat dzisiaj miałem taką przygodę, mieliśmy gości, no i pewna osoba z kręgu rodziny powiedziała, no mówi, Janusz, no masz ponad 70. Nakręcam tę audycję w 2024 roku. Masz ponad 70 i tak prawdę mówiąc, to kompletnie nie jesteś podobny do typowych 70-latków. Ze względu na tą energię, wygląd, sprawność ciała i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, zdaję z tego sprawę, no ale ja ciągle coś robię. Dożywiam się suplementami regularnie, wyjątkowo regularnie, już od 12 lat, step by step. Uprawiam ćwiczenia fizyczne umiarkowane, nie przesadzam. Nie ma tak, że po 2, po 3 godziny dziennie zażynanie. Nie. Powiedzmy pół godziny, dochodzę czasami do 50 minut, do 60 minut. Jeżeli już jest taki solidny, wcześniej był rozruch w przeciągu 2 miesięcy, zaczynam od 5, 10, 15, 20 minut, później dalej i sprawa załatwiona. Więc to mnie trzyma, to jest normalne. Ale też trzeba pielęgnować wszelkie pozytywne odczucia, uczucia, być po prostu optymistą we wszystkim się tam, co się dzieje w naszym życiu. No i co z tego, że jest coś złego? No to zmień ten kanał, przerzuć gałkę, wciśnij inny klawisz, przenieś się w inny świat. Zostaw to gęganie w telewizorni, zostaw te wypociny, które nas wkurzają w gazetach, w internecie i tak dalej. Włącz sobie fajną muzykę Santany, na przykład Corazon Espinado, na przykład moje ulubione, cudowne. Albo jakąś inną muzykę, którą uwielbiasz. I tam się dobrze czuj. I sprawa załatwiona. Dobra, ale przechodzimy do rzeczy, bo tu będę filozofował. Więc posłuchajcie. Mówiliśmy w poprzednim odcinku o tych niebezpieczeństwach, jakie czekają na nas, na kosmicznych podróżników, na statku kosmicznym o nazwie Ziemia. I teraz na zakończenie powiedziałem, że istnieją jeszcze inne niebezpieczeństwa. Jakie? No więc słuchajcie, teraz, żeby to omówić, to udostępniam znowu ekran
I o, właśnie tutaj będzie to. Momencik, tylko wezmę na pełny ekran. Widok. Tryb pełnego ekranu. No właśnie. Nasza kosmiczna tarcza obronna słabnie, bo słabnie. Jednym z takich zagrożeń, na jakie są narażeni astronauci oraz my, pozostający na planecie, jest brak w przestrzeni kosmicznej dwóch bardzo skutecznych linii obrony przed agresywnym kosmicznym promieniowaniem jonizującym. Brak ziemskiego pola magnetycznego i atmosfery naszej Ziemi. Promienie kosmiczne to są cząstki subatomowe o niezwykle wysokiej energii, głównie protony i jądra atomowe z towarzyszącym im promieniowaniem elektromagnetycznym, które podróżują w przestrzeni kosmicznej i ostatecznie docierają do powierzchni Ziemi. Poruszają się z prędkością bliską prędkości światła, czyli około 300 000 kilometrów na sekundę. Czy wyobrażamy sobie tą prędkość? Jeżeli się jedzie samochodem, czasami łamałem przepisy, ale zaraz, nie, przepraszam. Tak mi się wydawało, że czasami przekraczam prędkość, no, kilka razy na takich dobrych drogach w Polsce, na autostradach. Chciałem poczuć, poczuć tą prędkość, na przykład 220, 240 km na godzinę, ale nie mówcie o tym, się teraz nie przyznaję w ogóle do tego. To było takie parę kilometrów, żeby zobaczyć, jak to się jedzie. Fajnie się jedzie, ale później oczywiście zmniejszam tą prędkość naprawdę do tego, co prawo mówi, bo szkoda nawet paliwa, bo wtedy jak się jedzie z taką prędkością, to paliwo jest wyżerane niesamowicie. Więc mówimy o promieniowaniu tak zwanym kosmicznym, o cząstkach subatomowych i te cząstki, to promieniowanie pochodzi z dwóch rodzajów promieniowania. Słonecznego, to jest tak zwany wiatr słoneczny, i z promieniowania galaktycznego. Zaraz zobaczymy, tutaj musimy przesunąć. Właśnie, popatrzmy, solar radiation, jak dobrze to wypowiadam, sun, słońce, rzecz jasna, mamy Ziemię, mamy magnetosferę i jest promieniowanie słoneczne, czyli wiatr tak zwany słoneczny, autentyczny, dlatego że niektóre statki kosmiczne są wyposażone w tak zwane żagle, które mogą być popychane przez tak zwany wiatr słoneczny, przez cząstki, i jest promieniowanie galaktyczne z odludnych po prostu przestrzeni kosmosu. Więc źródłem, a więc jest, jeszcze raz powtarzam, promieniowanie słoneczne, wiatr słoneczny i galaktyczne promieniowanie. Źródłem tych ostatnich są pozostałości supernowych ciał kosmicznych, powstałych w wyniku potężnych eksplozji na końcowych etapach ewolucji masywnych gwiazd. Energia uwalniana w wyniku tych eksplozji przyspiesza naładowane cząstki poza naszym układem słonecznym, czyniąc je bardzo penetrującymi, niezwykle utrudniającymi ochronę przed nimi. Supernowe zasadniczo działają jak naturalne akceleratory, czyli przyspieszacze. No, akceleracjo z łaciny to jest przyspieszenie, typowy termin fizyczny. A więc działają jak naturalne akceleratory, czyli przyspieszacze cząstek. Ziemia, w tym wszyscy jej mieszkańcy, jest więc ciągle narażona na galaktyczne promieniowanie kosmiczne. Zdarza się, że słoneczne pole magnetyczne, o właśnie tutaj to słoneczne pole magnetyczne, wskutek różnych reakcji uwalnia ogromne ilości energii, która może potencjalnie stanowić zagrożenie dla zdrowia astronautów przebywających w kosmosie. Tu mamy na myśli tak zwane burze magnetyczne na Słońcu. Takie słoneczne burze radiacyjne w postaci silnych rozbłysków przyspiesza naładowane cząstki w atmosferze słonecznej do bardzo dużych prędkości. Kiedy docierają do Ziemi, potrafią przebić się przez magnetosferę, czyli ten płaszcz ochronny Ziemi magnetyczny, a więc przebić się przed magnetosferę chroniącą Ziemię,
zakłócić komunikację radiową i wpłynąć na działanie nowoczesnych technologii komunikacyjnych i nawigacyjnych na samej Ziemi, nie mówiąc już o wpływie na wszelkie żywe organizmy. Ziemia jest jednak, jak do tej pory, osłonięta polem magnetycznym. Powoduje ono, że naładowane cząstki promieni kosmicznych odchylają się od bieguna do bieguna i wiele z nich nie może bezpośrednio uderzyć w atmosferę. Niektóre zostają uwięzione w dwóch koncentrycznych pasmach radiacyjnych wokół Ziemi, zwanych pasami Van Allena, odkrytymi w 1958 roku przez Jamesa Van Allena, fizyka z Uniwersytetu Iowa, po wystrzeleniu sondy Explorer 1, pierwszego amerykańskiego satelity. W ten sposób magnetosfera odbija promienie kosmiczne i chroni nas przed rozbłyskami słonecznymi. Bez własnego pola magnetycznego Ziemia byłaby narażona na większe promieniowanie kosmiczne. Wzrost ten może spowodować uszkodzenie sieci energetycznych, zakłócenie systemów komunikacyjnych na statkach kosmicznych, tymczasowe poszerzenie dziur ozonowych w atmosferze, zmiany klimatyczne, co obserwujemy, kochani, i te gęganie znowu o nadmiarze dwutlenku węgla i takie tam różne dyrdy mały. Oj, tu się narażam chyba, ale to jeszcze nie jest związane może znaczy mam nadzieję, że mnie nie ocenzurują, ale słuchajcie, jeszcze raz powtórzę, że największym problem w tej chwili to jest problem ze zmniejszonym natężeniem pola magnetycznego Ziemi. Dalej. Następuje zwiększenie aktywności zorzy polarnej. Cudownie to wygląda, ale co z tego, że tak cudownie, jeżeli jest to groźne. Dalej. Uszkodzenie naszego DNA i tym podobne zjawiska, zwiększając ogólnoświatowe ryzyko powstawania u ludzi wielu chorób, w tym nowotworowych i neurologicznych. Idźmy dalej. Wszelkie cząstki, które przedostaną się przez pole magnetyczne Ziemi, muszą spotkać się z naszą atmosferą. Atmosfera działa trochę jak kamizelka kuloodporna. Promieniowanie kosmiczne uderzające w górne warstwy atmosfery oddaje swoją energię, tworząc deszcz cząstek wtórnych, które przemieszczają się niżej. Bardzo niewiele z tych cząstek wtórnych dociera do poziomu gruntu. Każda z nich ma znacznie mniej energii niż w pierwotnych strumieniach promieniowania kosmicznego. Jesteśmy więc bezpieczni tu na Ziemi, ale nie astronauci w przestrzeni kosmicznej. Do niedawna naturalne pole magnetyczne Ziemi wybiegające w przestrzeń kosmiczną na odległość setek tysięcy kilometrów i działające jak parasol chroniło nas przed zabójczym promieniowaniem kosmicznym, zwłaszcza szkodliwym działaniem cząstek promieniowania galaktycznego i tak zwanego wiatru słonecznego. I nie chodzi tu tylko o niebezpieczeństwa związane z promieniowaniem Słońca i opalaniem. Zresztą umiarkowane opalanie nie jest szkodliwe. Organizm potrzebuje światła słonecznego, chociażby do wytworzenia witaminy D. Tymczasem na pole magnetyczne Ziemi, słabnące w zastraszającym tempie, nałożyły się generowane sztucznie przez człowieka pola elektromagnetyczne. A co wiemy o biologicznym działaniu tych pól elektromagnetycznych i ich rozregulowującym, destrukcyjnym wpływie na nasze organizmy? Wspominałem w jednej z moich audycji o moim spięciu w 2017 roku na pewnym sympozjum w Cedzynie koło Kiel z pewnym profesorem, specjalistą mikrobioty jelitowej. Ja miałem akurat temat terapię polami magnetycznymi, przyszłością medycyny i ten pan raczył był strofować mnie w dość taki brutalny sposób, że pola magnetyczne nie mają żadnego wpływu, kompletnie, co za bzdury mówię i tak dalej, i tak dalej. Wspominałem wam o tym, że po takim diktum, kiedy ktoś nieładnie się zachowuje, to ja prosto stosuję zasady, że wynikającą z takiego mojego podejścia, że żaden osioł nie będzie deptał kwiatków na mojej łące, cokolwiek by to nie znaczyło.
Po prostu nie pozwolę sobie na to, że jedynie człowiek, który ma tytuł profesora i specjalistą, na pewno bardzo dobrym w swojej dziedzinie, ale będzie zarzucał po prostu komuś brak wiedzy, akurat w tym przypadku mnie. Mam określoną wiedzę, wiele lat te tematy studiowałem. Zresztą sami wiecie, o co chodzi, więc nie pozwolę sobie na to, żeby ktoś po prostu dezawuował to, co jest owocem pracy wielu innych naukowców. Idźmy dalej. Wszelkie cząstki, które przedostaną się przez pole magnetyczne Ziemi, muszą. A, przepraszam, to już odczytałem, przepraszam. Więc co wiemy o biologicznym działaniu tych pól elektromagnetycznych, ich rozregulującym, destrukcyjnym wpływie na nasze organizmy? Właśnie dlatego należy tym destrukcyjnym czynnikom zdecydowanie przeciwdziałać, neutralizować je i rekompensować skutki ich działania. Służą temu m.in. osiągnięcia medycyny kosmicznej, uwzględniającej wszelkie związki biologii, chemii z fizyką. Interdyscyplinarne badania w tym zakresie dały początek narodzinom nowoczesnej terapii pulsującymi polami magnetycznymi. Szeroko pojęta magnetoterapia zaczęła znajdować coraz większe rzesze fanów na całym świecie jako bardzo skuteczna forma wspomagania organizmu. Miejmy nadzieję, że pewnego dnia zostanie w pełni uznana jako oficjalna terapia medycyny konwencjonalnej. Z tym ciągle są problemy i to ogromne problemy. A więc zjawiska elektromagnetyczne znajdują już coraz szersze zastosowania w diagnostyce, ale w samym leczeniu, w samej terapii, o nie, to są jakieś czary-mary, biorezonans, inne, magnetoterapia, magnetostymulacja, to czary-mary dla wielu medyków, którzy nie mają pojęcia o fizyce. No więc niech zaczną się w końcu uczyć. Zresztą terapie takie będzie musiał stosować niedługo każdy z nas poprzez swoiste wspomaganie geomagnetyczne, czyli suplementację polami magnetycznymi o ściśle dobranych parametrach przy użyciu indywidualnych generatorów terapeutycznego pola magnetycznego, podobnie jak używamy suplementów diety. Z tym, z tym używaniem suplementów diety to też jeszcze ciągle są problemy. Ale po co? Wystarczy się tylko prawidłowo odżywiać, prawidłowo skomponować posiłki. Nie chcesz tego komentować. Takie magnetyczne dożywianie organizmu, a w zasadzie jego bioelektromagnetyczna regulacja staje się koniecznością. Dlaczego? Ponieważ jest to jedyne rozwiązanie zapewniające skuteczne uzupełnianie niedoborów naturalnego czynnika magnetycznego w naszym organizmie, niezbędnego do regulowania i sterowania funkcjami organizmu. Sprzyja ono także neutralizacji wielu skutków destrukcyjnych sztucznie generowanych przemysłowych pól. Więcej na ten temat oczywiście ja mówię w mojej po prostu książce. Tyle, że istnieje tu bardzo poważny problem. Mentalny, kochani, świadomościowy. Dlatego ja podaję te audycje, mówię o tym. Po prostu zależy mi na tym, żeby jak najwięcej, jak najszerzej ta wiedza poszła do ludzi. Dlatego, że w jakiej szkole o tym się mówi? Na jakich studiach medycznych o tym się mówi? Jak się nie mówi nawet o potrzebie dożywiania organizmu, wpływie odżywiania, żywienia na organizm, na nasze zdrowie, to co można mówić o jakichś polach magnetycznych albo o piciu wody? A więc istnieje bardzo poważny problem mentalny, świadomościowy. Dlaczego? Ponieważ tylko niewielu zdaje sprawę z wagi problemu. W wyniku tak zwanej rewolucji przemysłowej zapomniano o skutecznych oddziaływaniach terapeutycznych pól magnetycznych. Zapomniano albo kompletnie nie wiemy o tym. Oraz innych naturalnych terapiach na rzecz produktów oferowanych przez coraz szybciej rozwijający się przemysł chemiczny i farmaceutyczny. Króluje więc przede wszystkim tak zwany rockefellerowski model medycyny, w którym stała się ona zdegenerowaną, zdehumanizowaną metodą wybitnie kapitalistycznego podejścia, gdzie każdy lek i każda wizyta służy przede wszystkim generowaniu zarobku, a nie udzielaniem skutecznej pomocy pacjentowi. Z powyższych względów temat terapeutycznych zastosowań pól magnetycznych jest nadal niszowy. W mass mediach praktycznie nie mówi się o tym,
lub mówi się przy okazji wprowadzania nowych, dość kontrowersyjnych, delikatnie rzecz ujmując, z punktu widzenia naszego zdrowia technologii, na przykład technologii 5 grzeszków. I w tym przypadku, kiedy przeciwnicy takich rozwiązań podnoszą temat ich bardzo groźnego wpływu na zdrowie, pojawiają się eksperci, w cudzysłowie, dezawuujący obawy, manipulującymi danymi i uspokajającymi, że badania naukowe nie potwierdzają obaw. Na marginesie zasadniczego tematu warto zastanowić się, jacy eksperci, o jakich kwalifikacjach rzeczywiście naukowych i etycznych, jakie badania, przez kogo zlecone i tak dalej. Nie jest więc ekspertem nawet wybitny fizyk, który nie ma pojęcia o biologii organizmu. Nie jest także ekspertem wybitny biolog, który nie ma pojęcia o fizyce. Przypomina mi się zdanie profesora Stanisława Zenina, rosyjskiego naukowca, który ma 3 profesury i 2 doktoraty. Profesurę z chemii, profesurę z fizyki, profesurę z biologii, doktorat z filozofii, doktorat nauk, jest doktorem nauk o pamięci wody w Rosyjskiej Akademii Nauk. I on mówił, profesor Zenin, mówi, o czym mam rozmawiać z fizykiem, jak on nie ma pojęcia o chemii, o biologii. O czym mam rozmawiać z biologiem, jeżeli on nie ma pojęcia o fizyce i chemii i tak dalej. Brakuje nam interdyscyplinarnych naukowców, łączących wiele dziedzin. Tak więc jedynie badacze interdyscyplinarni, na przykład biofizycy lub zespoły doskonale współpracujących naukowców różnych dziedzin, w dodatku wysoce etyczni, mogą gwarantować rzetelność i skrupulatność prac badawczych. I to dzięki ich wnikliwym badaniom wiemy, że pulsujące pola magnetyczne odgrywają wyjątkowo ważną rolę nie tylko w eksploracji kosmosu przez człowieka, lecz przede wszystkim w podtrzymywaniu życia na Ziemi i poza nią. Jednak nadal mamy duży brak świadomości i zrozumienia dotyczących wpływu częstotliwości geomagnetycznych na biologię organizmów, na zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka na Ziemi i w przestrzeni kosmicznej. Stwarza to niebagatelne wyzwanie. Chciałoby się rzec więcej światła. I tak na zakończenie, kochani, zatrzymuję już udostępnienie tych zaledwie 2 slajdów. I kochani, na początku każdy z Was mógł mieć wątpliwości, jakież to mogą być związki fizyki z biologią, biologii z fizyką, z chemią. Trzy takie odcinki w ciągu 3 tygodni zamieściłem na ten temat. Jak widzicie, są związki fizyki z biologii i z chemią. Interdyscyplinarne. Mamy biofizykę, mamy biochemię organizmu i to wszystko trzeba łączyć razem. Nie może być oddzielnie. Inaczej mamy specjalistę od siewnika punktowego do wysiewu kukurydzy, który nie ma zielonego pojęcia o tym, w jaki sposób należy wysiewać inne rodzaje ziarna. No i jest tylko specjalistą od jednej rzeczy. Mam nadzieję, że te audycje moje na temat związku fizyki z biologią, na temat zagrożeń wynikających ze słabnącego pola magnetycznego Ziemi, z tych zagrożeń dotyczących bezpośrednio naszych ciał, ale w ogóle życia na Ziemi, staną się już jasne, że jaśniejsza stanie się potrzeba wykorzystywania przez nas wszystkich suplementacji polami magnetycznymi. Mówię otwarcie, jakie urządzenia są na rynku. No nie znam wszystkich, ale zainteresujcie się MIM-2, zainteresujcie się Biomag, zainteresujcie się Wiofor, zainteresujcie się Bemer, zainteresujcie się Cloud. Rewelacyjne urządzenie, kosmiczna technika, tak prawdę mówiąc. Wyczór profesora Kawki, niemieckiego naukowca.
To jest coś rewelacyjnego. Ja sam jedno z jego urządzeń cały czas wykorzystuję. Cały czas dożywiam organizm również polem magnetycznym, tym terapeutycznym. Wykorzystuję również mimy, bo to urządzenie stacjonarne, no to muszę podłączyć do prądu. Ale w tej chwili najnowsze generacje to te są takie, że można naładować, że tak powiem, akumulatory i później po prostu korzystać nawet kilkanaście razy po kilkanaście minut z tego urządzenia, ale mogą być urządzenia niestacjonarne, a więc na przykład MIM-2 pana Andrzeja Fiedoruka, zasilanie po prostu akumulatorkami i sprawa załatwiona. Więc warto to wykorzystywać, kochani, naprawdę. Warto i należy wręcz. Na koniec, jak zwykle prośba, jeżeli uznacie, że ta audycja wiele wyjaśnia, że zrozumieliście dużo, poczuliście naprawdę wiele, rozszerzyło to wasze horyzonty myślowe. Posłuchajcie, no przecież ja tu nie chcę się wymądrzać. Mówię, 20 parę lat temu sam o tym zielonego pojęcia nie miałem kompletnie. Zbierałem tą wiedzę, uczestniczyłem w wielu szkoleniach naukowców niemieckich i naukowców rosyjskich, również, którzy znają te tematy. Staram się dotrzeć do wszelkich materiałów. To słuchajcie, to były setki, jak nie tysiące godzin pracy, ale jestem z tego dumny, że dana została mi taka możliwość poznawania tych tajemnic niesamowitych. Dziękuję Wszechświatowi, Absolutowi, że otrzymałem ogromny dar cierpliwości, żeby to znajdować, żeby czasami to było takie ciąg, wskakiwanie, potrzebuję wiedzy i nagle jakaś zmysł, pojawi mi się w głowie jakiś termin, określenie, nazwa czegoś, wygoogluję to i nagle odkrywają się niesamowite jakieś prace naukowe. Oczywiście trzeba było to zrozumieć, trzeba było to poukładać, więc to była niesamowita charuwa, ale wiecie co, że dzisiaj mam nieprawdopodobną satysfakcję, że mogę się z tym z wami dzielić, że to zostało mi dane do przekazania innym. Naprawdę, ja nie chodzi o to, że robię z siebie jakiegoś, wiecie, herosa i tak dalej, nauki. Ja nie jestem naukowcem. Jestem człowiekiem od publicystyki, od przekazywania informacji, od może przekształcenia czegoś, co jest bardzo skomplikowane w zrozumieniu na prostszy język. Mam nadzieję, że to jest jasne w miarę i tyle. No, wszystko. Dobrej nocy wam życzę. Papatki. Już wstrzymuję nagranie. Pa.